Siemanko, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się zupełnie czymś innym niż w ostatnim czasie. W ostatnim czasie zajmujemy się tutaj głównie wypadami urbexowymi. Dzisiaj w garażu gości u mnie Fiat Bravo. Bravo w fajnym kolorze. Ach, jakbym się tutaj pokusił, normalnie bym go tutaj tak przepolerował. To by było jeszcze fajnie, no ale nie dzisiaj on. Dlatego się tutaj znajduję. Znajduję się z zupełnie innego powodu i już przełączam się, pokazuję Wam, demonstruję i opowiadam. Moi drodzy, jak już wspomniałem, Fiacik Bravo na garażu. Na garażu sobie tutaj oczekuję z racji właśnie tego, czego widzicie, czyli zmatowiałych lamp. Zanim jeszcze dokładnie Wam o tych lampach opowiem, to zobaczcie sobie jego tutaj bryłę. Chociaż nie mieści mi się w kadrze, garaż jest zdecydowanie za mały, żebym mógł go tutaj objąć. Ale tak jak widzicie, bialutki Fiat Bravo w bardzo fajnym kolorze, tak jak już wspomniałem. Chętnie bym go tutaj przeleciał pastą i potraktował maszyną polerską. Ale nie dlatego on tutaj się dzisiaj znajduje. Nie będziemy tutaj klientowi wykonywać usługi za free, za darmo, więc zaczynamy od tego, dlaczego on tutaj się znalazł. A znalazł się właśnie dlatego, że ma lampy jakie ma. Zmatowiałe, bez blasku, bez połysku i zapewne bez widoczności. Zobaczcie, to jest taka sytuacja, w której tutaj nie za bardzo Wam to światło pomaga, żebyście dostrzegli to, co ja już widzę, ale zobaczcie, przyglądnijcie się uważnie. Zdecydowanie te lampy nie mają świetności swojej, przejrzystości, może tak bym to nazwał. Zapalimy sobie światełka, żeby to było bardziej można zobrazować. Pyk. I zobaczcie to teraz. Od góry nie widać nic. Z tej strony zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jedna wielka masakra. Dobra, druga lampa, reflektor, bo komentarze są różne, że to nie lampy, tylko reflektory, a mi się wydaje, że jak zwał, tak zwał. Chyba każdy wie, o co chodzi. Dobra, światełka mijania mamy wyłączone. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. O, ta lampeczka się tutaj jarzy tak naprawdę. Proszę, bardzo przeciętnie, w zasadzie to mega mocno zniszczone lampy, czy też reflektory, nieważne, każdy niech sobie dopowie, jak to widzi po swojemu. Dobra, oszczędzajmy akumulator. Cyk. Żeby zrobić to dobrze, nie no dobra, może bez zbędnego przeciągania, żeby zrobić to, żeby cokolwiek tutaj zacząć, od czego zacząć, to tak naprawdę zaczniemy sobie od umycia tych reflektorów. Później zabezpieczę dookoła wszystkie możliwe elementy, żeby tutaj się nie poprzecierały, gdy będę te lampy polerował. No, widzę, że jeszcze jakiś pajączek się tutaj we wnętrzu zagościł. No i dobra. Przeciągam mocno, bo nie mogę się skupić, nie wiem dokładnie, jak Wam to powiedzieć. Może od początku, czyli tak. Myję z pierwszego takiego brudu, osadu. Później wszystko zabezpieczam, oklejam taśmą. Później zrobię coś, co do tej pory jeszcze mi się nie zdarzało. Czyli przetestuję swoją taką pastę, swój taki specyfik, który niedawno postanowiłem wykorzystać do moich właśnie takich prac przy reflektorach. Także nie będę Wam opowiadał póki co, z czego ona się składa. Myślę, że jeżeli sobie tutaj poradzię na tym reflektorze, to może wkrótce Wam zdradzę jakieś tajniki. Więc myślę, że bez zbędnego przeciągania zabieram się do pracy. Od czego zaczynamy? Zaczynamy, tak jak wspomniałem, od umycia tego reflektora. Później robimy tutaj polerkę moim specyfikiem, moją tajną bronią. Na koniec odtłuszczamy i zabezpieczamy powłoką ceramiczną, żeby było jak najdłużej. Aczkolwiek sama struktura tych kloszy jest mocno zniszczona i myślę, że po 2 latach spokojnie zacznie wracać to do takiego stanu jak teraz, ale o tym później.
reflektor jest już umyty. To teraz sobie oczyszczamy tu wszystko dookoła. Dobra, jak już widzicie, reflektor jest oklejony. Zabieram się teraz na nałożenie specyfiku na maszynę polerską. No i biorę się do polerowania. Także lecimy z tematem. Odpowiednie obroty w granicach 1200 obrotów do wypracowania tej pasty. Jeżeli się to będzie nadawało, to wtedy już Wam opowiem. Jestem już po próbie polerowania tego reflektora i powiem Wam tak, za dobrze nie jest. Nie jestem za bardzo zadowolony z efektu samego polerowania z racji tego, że tak jak Wam pokazywałem, ten klosz był dosyć mocno tutaj zniszczony i tak naprawdę nie za wiele jestem w stanie tutaj zrobić. Dlatego, że jeżeli użyłbym tutaj mocnego, agresywnego środka, który by na pewno sobie poradził, to osłabiłby to strukturę samego klosza i w efekcie końcowym byłoby fajne ryzyko i byłoby bardzo duże ryzyko, że ten klosz w tym miejscu by mi się przepalił. Ewentualnie byłby już podziurawiony jak sito, więc tak naprawdę samo podejście do tematu jest dużym wyzwaniem, jakie środki dobierzemy, jak podejdziemy do naszego pacjenta. Wydaje mi się, w tym momencie nie jestem w stanie zrobić nic więcej niż to, co zostało tutaj już zrobione. Za chwileczkę Wam pokażę ten efekt. I jedyną najrozsądniejszą rzeczą będzie jeździć z tym kloszem, no i po prostu wymienić na nowy. Jeszcze go trochę podratuję, jeszcze będzie przejrzystość fajna, ale sama struktura już jest w kilku miejscach dosyć mocno właśnie tutaj nadgryziona. No, tak, nie do końca Wam będę w stanie to wszystko pokazać. On jest jeszcze mglisty z racji tego, że jest tutaj pasta. Ale mam nadzieję, dokładnie. Teraz tutaj w tym miejscu, zobaczcie, od tego miejsca do tego miejsca widać, jak ten klosz jest mega mocno zniszczony i o tyle tutaj w całości byłbym w stanie coś jeszcze wykombinować, zrobić tutaj mu agresywne podejście, to tutaj w tym miejscu już niestety nic nie jestem w stanie zrobić. Żadne papiery ścierne, żadne agresywne pasty, których również używam do tego typu prac, mogłyby go tutaj bardzo osłabić i w efekcie końcowym mogłoby dojść do spękania jeszcze większego niż jest teraz w tym miejscu. On by się dosyć mocno zagrzał. Także tyle, na ile mogę, na tyle go spróbuję uratować. No i tak naprawdę klienta i tak czeka wymiana przyszłościowo, więc to jest tylko, tak mówię, ratunek na chwilę. Zabieram się do dalszej pracy. No i tak, jestem już na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o polerowanie. Z efektu nie jestem zadowolony z racji tego, że te klosze mają tak mocne uszkodzenia, że aczkolwiek tutaj każda próba zrobienia tego na lepszym poziomie mogłaby zagrozić, że te reflektory po prostu się rozsypią, że się podziurawią. To sito jest po prostu niesamowicie potężne. Także tutaj w tym wypadku mogę zrobić tylko tyle, ile zrobiłem. Zobaczcie, jaka jest różnica między prawym a lewym reflektorem. W zasadzie to efekt, no i tak jak widać, efekt jest, aczkolwiek tutaj ten środek, dokładnie w tym miejscu, nic już nie będę w stanie z tym reflektorem tutaj zrobić. Faktycznie ta przejrzystość jest na dobrym poziomie, ale dobra, względem prawej strony i może coś o tej prawej stronie, zobaczcie. Dobrze teraz widać tu w zwierciadle, tutaj dokładnie cały ten obszar, to samo dzieje się tutaj. Niesamowicie zniszczone, nic nie jestem w stanie, zobaczcie co tutaj, no teraz widać dopiero
jak te reflektory były uszkodzone, a później Wam pokażę efekt końcowy, kiedy te reflektory zostaną wypolerowane. Natomiast tutaj nie jestem w stanie podejść bardzo agresywnie, bo się przeżre, przejdzie to wszystko na wylot, no on się tutaj po prostu rozsypie i narobi się bałagan. Także faktycznie on ma strukturę już taką matową, jest, tak widzicie, mocno taki żółty, brązowy nawet, no ale nie jestem w stanie. Któryś raz to już powtarzam. Zobaczcie, z tej strony jest mega zajechany. Robię co mogę. Wy widzicie efekt końcowy. Oba reflektory są już zrobione, są wypolerowane. Jak widzicie, zobaczcie, to tutaj w tym miejscu, o którym Wam wcześniej opowiadałem, jest nie do zrobienia. Reflektory, jak widzicie, nabrały swojego blasku, mają swoją prawie pełną przejrzystość, gdyby nie tutaj te miejsca, ale tak naprawdę to prezentują się bardzo ładnie, bardzo fajnie to wyszło. Dobra, ja już swoją pracę wykonałem. Jestem tak zadowolony, powiem Wam, w 80% z racji tego, że nie wyszło to po mojej myśli do końca, ale niestety nie będę tu w stanie nic więcej zrobić. Ten reflektor, szkła tych reflektorów są zbyt mocno uszkodzone, więc na tyle, na ile mogłem, podziałałem. Ocencie sami. Także widzimy się w kolejnym materiale, w jakim to jeszcze się okaże. Cześć.